I ta opowieść o kobietach dała mi jakby taki nowy, takie uspokojenie. Nagle po tych namiętnościach, po tych gwałtownościach, po tych sprzecznościach, znowu odnalazłem się jako człowiek, który robi film, a nie służy jakiejś sprawie. A myślę, że to jest, jeżeli ktoś ma zamiar długo być reżyserem filmowym, no to nie ma innej drogi. Trzeba wiedzieć, kim się jest. Że jest się przede wszystkim człowiekiem, który robi filmy. A te filmy mogą służyć od czasu do czasu jakiejś sprawie. Ale jeżeli się nie kocha samego kina dla robienia kina, to służyć jakiejkolwiek sprawie, to za chwilę już te filmy przestają mieć jakąkolwiek emocjonalną siłę. Przestają zwracać się do widowni, a są tylko pustym dźwiękiem. Na szczęście, robiąc różnego rodzaju filmy i robiąc od czasu do czasu filmy właśnie takie jak Człowiek z marmuru, później Człowiek z żelaza, jak Danton, jak Bez znieczulenia, to jednak ciągle zostawałem reżyserem filmowym, którego główną namiętnością jest robienie filmu. I tutaj to w jakiś sposób wróciło i myślę, że właśnie ten krajobraz, ta delikatność, z którą Zbigniew Kamiński przeniósł na ekran opowiadanie Iwaszkiewicza, głębia tego opowiadania. Iwaszkiewicz napisał bardzo pięknie to opowiadanie z bardzo takim głębokim zrozumieniem charakterów tych kobiet. Znalazłem aktorki, które odnalazły się w tych rolach, myślę, bardzo tak trafnie. Galeria postaci kobiecych jest bardzo rzadka w polskiej sztuce, dlatego że polska sztuka właśnie, jak mówiłem, jej tradycją jest domaganie się czegoś. Jej tradycja romantyczna każe nam, że tak powiem, z czymś walczyć, z przeciwnościami. No a postać kobiety wymaga zadumy, wymaga psychologii, wymaga jakiejś większej uwagi, większego skupienia, które ja powoli w trakcie realizacji tego filmu zacząłem się tym kobietom przyglądać i wreszcie pod koniec tego filmu myślę, że pod koniec zdjęć do tego filmu myślę, że byłem gotowy, żeby zacząć ten film od początku. No ale już wszystko było zrobione i myślę, że nie przeszkodziłem im zagrać tego, co one chciały zagrać i odnalazłem się jako reżyser.